Sekret najbardziej wpływowych osób nie tkwi w mówieniu głośniej czy lepszym argumentowaniu. Tkwi w czymś, co przeczy wszystkiemu, czego uczono nas o komunikacji i władzy. Ile razy znalazłeś się w dyskusji, która zdawała się nie mieć końca? Przedstawiałeś fakty, dane, solidne argumenty, a mimo to osoba po drugiej stronie wydawała się coraz bardziej przekonana o swojej racji. Frustrujące, prawda? Istnieje prosty powód. Nasz mózg nie został zaprogramowany do łatwej zmiany zdania. W rzeczywistości, im bardziej czujemy się pod presją, tym mocniej trzymamy się swoich przekonań. To jak próba otwarcia drzwi pchając, gdy one otwierają się tylko na ciągnięcie. Większość ludzi wierzy, że wygranie dyskusji oznacza mówienie aż do poddania się drugiej strony. Ale to iluzja. Każde kolejne słowo może w rzeczywistości budować jeszcze wyższy mur między wami. Pomyśl o tym. Kiedy ostatni raz ktoś zmienił zdanie, bo został pokonany w debacie? Prawdopodobnie nigdy. Dzieje się wręcz przeciwnie. Wychodzimy jeszcze bardziej przekonani o swoich początkowych stanowiskach, nawet gdy się mylimy. Podstawowy problem polega na tym, że traktujemy rozmowy jak pola bitwy. Wchodzimy uzbrojeni w argumenty, gotowi do ataku i obrony. Ale gdy jesteśmy zajęci walką, tracimy okazję do prawdziwego wywierania wpływu. Za tym kryje się zjawisko psychologiczne. Gdy nasze przekonania są kwestionowane, nasz mózg interpretuje to jako zagrożenie fizyczne. Tak, fizyczne. Te same obszary mózgu, które aktywują się w prawdziwym niebezpieczeństwie, uruchamiają się też, gdy ktoś kwestionuje nasze idee. Dlatego gorące dyskusje rzadko prowadzą gdziekolwiek. Jesteśmy dosłownie w trybie przetrwania, niezdolni do racjonalnego przetwarzania informacji. Ego przejmuje kontrolę, a rozum schodzi ze sceny. Ale co gdybym powiedział, że istnieje zupełnie inny sposób wywierania wpływu? Technika tak potężna, że używali jej filozofowie, strategzy i przywódcy przez wieki, ale która jest sprzeczna ze wszystkim, czego uczy nas kultura. Ta technika ma korzenie w myśli jednego z najbardziej kontrowersyjnych i niezrozumianych filozofów w historii, Friedricha Nietzschego. I zaczyna się dokładnie tam, gdzie większość ludzi się zatrzymuje. W momencie, gdy wybieramy nie mówić. Nietzsche zrewolucjonizował nasze rozumienie władzy. Dla niego wola mocy nie oznaczała dominowania innych, ale zdobycie panowania nad samym sobą. Podczas gdy większość reaguje impulsywnie, prawdziwa władza tkwi w świadomym wyborze, kiedy i jak odpowiedzieć. To sztuka bycia mistrzem gry, a nie kolejnym pionkiem na szachownicy. Koncepcja nadczłowieka ilustruje to doskonale. To nie ktoś, kto miażdży innych, ale kto przekroczył swoje własne, prymitywne impulsy. Ta osoba nie marnuje energii na udowadnianie swojej wartości. Nie łapie się na każdą zarzuconą przynętę. Rozumie, że automatyczna reakcja to oddanie władzy w ręce prowokatora. To właśnie tutaj cisza pokazuje swoją prawdziwą siłę. Nie jako słabość czy zaniechanie, ale jako strategiczny wybór. Gdy ktoś atakuje oczekując oporu i napotyka tylko pustkę, dzieje się coś ciekawego. Jego słowa odbijają się rykoszetem. Bez oczekiwanej konfrontacji agresor traci grunt pod nogami. Psychologicznie jest to druzgocące. Nasz mózg nienawidzi pustki i zawsze próbuje ją wypełnić. Gdy oferujemy ciszę tam, gdzie oczekiwano odpowiedzi, zmuszamy drugą osobę do zmierzenia się z własnym niepokojem. Dlaczego nie odpowiada? Co myśli? Powstała niepewność jest znacznie potężniejsza niż jakikolwiek argument. Widzimy to mistrzowsko zastosowane w historii. Sokrates nigdy nie przejmował się byciem w prawie, zadawał pytania. Jego metoda nie narzucała prawd, ale prowadziła ludzi do odkrycia własnych sprzeczności. Poznaj samego siebie to nie było tylko hasło, ale rewolucyjna strategia wpływu. Poprzez precyzyjne pytania Sokrates sprawiał, że rozmówcy sami dochodził do wniosków. Nie było narzucania, tylko subtelne prowadzenie. Gdy ktoś odkrywa coś samodzielnie, transformacja jest autentyczna i trwała, znacznie potężniejsza niż zwykłe przyjęcie czyjejś opinii. Steve Jobs opanował tę sztukę we współczesnym świecie. W kluczowych negocjacjach, gdy chciał zmusić kogoś do przyjęcia swoich warunków, po prostu przestawał mówić. Cisza tworzyła nieznośne napięcie, które prowadziło drugą stronę do ustępstw, tylko by przerwać tę niewygodną pustkę. Jego wykalkulowane pauzy były bronią precyzyjną. Podczas słynnych prezentacji
Jobs używał ciszy jak dyrygent używa pauz muzycznych. Każdy moment ciszy wzmacniał wpływ tego, co miało nastąpić. Kontrolował nie tylko to, co było mówione, ale emocjonalny rytm całej sali. To było hipnotyzujące. W feudalnej Japonii samuraj Miyamoto Musashi posunął to do ekstremum. Celowo spóźniał się na pojedynki, zostawiając przeciwnika czekającego w słońcu. Ta cisza, ta wykalkulowana nieobecność podkopywała ducha przeciwnika jeszcze przed dobyciem pierwszego miecza. Bitwa psychologiczna poprzedzała fizyczną. Musashi rozumiał, że prawdziwa walka toczy się w umyśle. Jego cisza nie była tylko brakiem słów, ale onieśmielającą obecnością. Każdy wykalkulowany gest, każde wyważone spojrzenie, każdy kontrolowany oddech komunikował absolutne panowanie. Wygrywał wiele walk, zanim się zaczęły. Ale jeśli cisza jest tak potężna, dlaczego tak niewielu potrafi jej używać? Odpowiedź tkwi w naszym najgłębszym programowaniu. Jesteśmy biologicznie uwarunkowani do wypełniania pustki, szczególnie w momentach napięcia. Cisza aktywuje nasz system alarmowy, jakbyśmy byli ofiarami próbującymi wykryć drapieżnika w ciemności. Gdy ktoś nas konfrontuje, nasz mózg nie przetwarza tego jako zwykłej różnicy zdań. Dla naszego prymitywnego umysłu atak na nasze idee to atak na nasze przetrwanie. System limbiczny przejmuje kontrolę, uwalniając adrenalinę, przygotowując nas do walki lub ucieczki. W tym stanie strategiczne myślenie jest niemal niemożliwe. Efekt potwierdzenia włącza się automatycznie. Zamiast rozważać nowe punkty widzenia, nasz mózg filtruje informacje, szukając tylko tego, co potwierdza nasze istniejące przekonania. To jak noszenie okularów przepuszczających tylko jeden kolor, nieważne jak bogate jest spektrum przed nami. Zobaczymy tylko to, co chcemy zobaczyć. Co gorsza, interpretujemy niezgodę jako osobiste ataki. Gdy ktoś kwestionuje nasze opinie polityczne, religijne czy moralne, nie czujemy, że nasze idee są kwestionowane. Czujemy, że nasza tożsamość jest atakowana. Ciało migdałowate, nasza emocjonalna centrala alarmowa, uruchamia się, jakbyśmy byli w prawdziwym niebezpieczeństwie. Dlatego dyskusje szybko przekształcają się w emocjonalne bitwy. Logika wylatuje przez okno, zastąpiona prymitywnym pragnieniem wygrania za wszelką cenę. Ironicznie, im bardziej próbujemy kogoś przekonać, tym większy opór tworzymy. To jak ściskanie piasku w dłoni. Im większą siłę stosujemy, tym więcej ucieka między palcami. W tym chaotycznym kontekście cisza wyłania się jako supermoc. Pokazuje, że nie jesteś na łasce swoich emocji, że nie musisz reagować na każdą prowokację. Podczas gdy inni miotają się w emocjonalnym chaosie, ty pozostajesz wycentrowany, obserwując. To nie chłód, to emocjonalne mistrzostwo. Ale uwaga, cisza bez obecności to tylko niemota. Różnica tkwi w energii, którą projektujesz. Niepewna cisza komunikuje słabość, strategiczna cisza promieniuje mocą. To różnica między kimś, kto nie ma nic do powiedzenia, a kimś, kto wybiera nie marnować słów. Mowa ciała jest tu kluczowa. Utrzymanie stałego, ale nie agresywnego kontaktu wzrokowego. Wyprostowana, ale zrelaksowana postawa. Spokojny i głęboki oddech. Każdy szczegół komunikuje. Mam pełną kontrolę nad sobą. Ta cicha obecność jest bardziej wymowna niż 1000 pośpiesznych słów. Prawdziwi mistrzowie komunikacji rozumieją, że moc tkwi w rytmie, nie w głośności. Wiedzą, kiedy przyspieszyć i kiedy zrobić pauzę, kiedy naciskać i kiedy się wycofać. Jak doświadczony muzyk grają ciszą tak samo jak nutami, tworząc symfonię wpływu, która wykracza poza słowa. To nie jest umiejętność, którą rozwija się z dnia na dzień. Wymaga świadomej praktyki, szczególnie w świecie bombardującym nas ciągłymi bodźcami i wymagającym natychmiastowych odpowiedzi. Ale ci, którzy opanowują tę sztukę, odkrywają zupełnie nowy poziom osobistej mocy i wpływu. Więc jak zastosować to w praktyce? Istnieją 3 podstawowe filary, które przekształcają zwykłą ciszę w narzędzie wpływu. Pierwszy to wyczucie czasu, dokładne wiedzenie, kiedy zamilknąć jest tak samo ważne jak wiedzenie, czego nie mówić. Drugi to intencja. Twoja cisza musi mieć cel, nie być zwykłym brakiem. Trzeci to obecność. Jak zajmujesz przestrzeń nawet bez słów. Zacznijmy od codziennych sytuacji. Ktoś rzuca prowokacyjny komentarz na spotkaniu, wyraźnie próbując cię zdestabilizować. Naturalnym impulsem jest natychmiastowa obrona. Zamiast tego zrób pauzę. Oddychaj. Spokojnie spójrz na tę osobę. Pozwól,
by ciężar ciszy wypełnił pokój. Obserwuj, jak dyskomfort zmienia strony. Ta technika jest szczególnie potężna w negocjacjach. Gdy ktoś składa ofertę, nie odpowiadaj natychmiast. Pozwól propozycji zawisnąć w powietrzu. Cisza tworzy presję psychologiczną, która często prowadzi drugą stronę do poprawienia warunków bez konieczności wypowiedzenia przez ciebie jednego słowa. To jak gra w pokera, gdzie twoim najlepszym ruchem jest brak ruchu. Ale ostrożnie, istnieje cienka linia między strategiczną ciszą a wrogą ciszą. Celem nie jest tworzenie wrogów, ale zdobycie szacunku. Różnica tkwi w energii, którą przekazujesz. Lekkie skinienie głową, spojrzenie pokazujące, że przetwarzasz. Te małe sygnały utrzymują ludzkie połączenie, zachowując twoją moc. Pauzy w samej mowie są równie potężne. Obserwuj wielkich mówców. Nie wylewają informacji nieprzerwanie. Mówią, robią pauzę, pozwalają idei zostać wchłoniętej, potem kontynuują. Każda pauza to mała okazja dla słuchacza do przetworzenia i zinternalizowania. To różnica między dawaniem informacji a tworzeniem wpływu. Istnieje także selektywna cisza, świadomy wybór, które bitwy zasługują na twoje słowa. Nie każda prowokacja zasługuje na odpowiedź, nie każda opinia musi być poprawiona. Czasem najpotężniejszym aktem jest po prostu pozwolenie, by ignorancja drugiej osoby mówiła sama za siebie. Twoja cisza staje się lustrem, w którym głupota się ujawnia. W relacjach osobistych cisza może być transformująca. Zamiast natychmiast reagować na oskarżenie czy krytykę, zrób pauzę. Ta pauza robi dwie rzeczy. Po pierwsze, zapobiega powiedzeniu czegoś w ferworze chwili, czego możesz żałować. Po drugie, daje drugiej osobie przestrzeń do refleksji nad tym, co właśnie powiedziała. Często sami zauważają przesadę. Codzienna praktyka jest niezbędna. Zacznij od małych rzeczy. W następnej swobodnej rozmowie spróbuj dodać 2-sekundowe pauzy przed odpowiedzią na pytania. Zauważ, jak to zmienia dynamikę. Stopniowo rozszerzaj to na bardziej wymagające sytuacje. To jak budowanie mięśnia. Im więcej ćwiczysz, tym bardziej naturalne się staje. Potężnym ćwiczeniem jest dzień strategicznej ciszy. Wybierz dzień, by mówić tylko to, co niezbędne. Nie chodzi o bycie aspołecznym, ale o obserwację, ile słów codziennie marnujemy. Odkryjesz, że 80% tego, co mówimy, to szum, nieprawdziwa komunikacja. Sama ta świadomość już przekształca sposób, w jaki się komunikujesz. Ostateczny paradoks jest taki: mówiąc mniej, komunikujesz więcej. Twoje słowa zyskują na wadze, bo są rzadkie. Ludzie zaczynają zwracać uwagę, gdy mówisz, bo wiedzą, że nie marnujesz słów. Stajesz się jak dzwon, który rzadko dzwoni. Gdy zabrzmi, wszyscy przestają, by posłuchać. Dochodzimy do sedna sprawy. Strategiczna cisza nie polega na milczeniu. Polega na przekroczeniu kompulsywnej potrzeby reagowania. To różnica między byciem niewolnikiem swoich emocji, a byciem panem swoich odpowiedzi. Za każdym razem, gdy świadomie wybierasz, kiedy mówić, ćwiczysz rodzaj władzy, którą opisał Nietzsche. Władzę nad samym sobą. Żyjemy w erze ciągłego hałasu. Media społecznościowe warunkują nas do natychmiastowego reagowania, opinowania na każdy temat, bycia zawsze online. W tym kontekście cisza staje się rewolucyjna. To forma oporu przeciw tyranii natychmiastowej odpowiedzi. To powiedzenie: wybieram rytm swojego życia, nie jestem kontrolowany przez zewnętrzne bodźce. Ale oto ważne ostrzeżenie. Ta wiedza może być niewłaściwie wykorzystana. Cisza jako manipulacja, jako sposób karania czy kontrolowania innych, to wypaczenie koncepcji. Prawdziwa moc ciszy tkwi w używaniu jej do podnoszenia interakcji, nie do umniejszania ludziom. Chodzi o tworzenie przestrzeni do refleksji i wzrostu, nie o małostkowe gry władzy. Prawdziwa transformacja następuje, gdy zdajesz sobie sprawę, że nie musisz mieć ostatniego słowa, że twój wewnętrzny spokój jest cenniejszy niż wygrywanie dyskusji, że prawdziwy wpływ nie pochodzi z przekonywania, ale z inspirowania. Gdy to wcielasz, całe twoje pole energetyczne się zmienia. Ludzie czują twoją obecność, zanim jeszcze przemówisz. Pomyśl o najbardziej znaczących momentach swojego życia. Rzadko były to długie przemowy, które wszystko zmieniły. To były spojrzenia, pauzy, momenty wspólnej ciszy, gdzie wydarzyła się prawdziwa komunikacja. Cisza to język duszy, a gdy nauczymy się jej używać,
uzyskujemy dostęp do głębszego poziomu ludzkiego połączenia. To nie oznacza stawania się osobą zdystansowaną czy zimną. Wręcz przeciwnie, gdy twoje słowa stają się wybrane zamiast kompulsywnych, każde niesie więcej ciepła, więcej znaczenia. To jak różnica między uściskiem danym z obowiązku, a uściskiem wynikającym z autentycznego pragnienia połączenia. Rzadkość wzmacnia wartość. Droga naprzód jest jasna, ale niełatwa. Wymaga odwagi, by milczeć, gdy wszyscy oczekują, że będziesz mówić. Wymaga mądrości, by rozróżnić, kiedy cisza służy, a kiedy staje się zaniechaniem. Wymaga ciągłej praktyki, by uczynić to drugą naturą. Ale rezultaty mówią same za siebie, a raczej cisza mówi za nie. Opanowując tę sztukę, dołączasz do starożytnego rodu mędrców, strategów i przywódców, którzy zrozumieli fundamentalną prawdę. Najtrwalsza władza to ta, która nie musi się ogłaszać. Jak słońce, które nie musi deklarować swojego blasku, po prostu świeci. Jak ocean, który nie musi udowadniać swojej głębi, po prostu jest. Więc oto moje wyzwanie dla ciebie. W najbliższych dniach wybierz moment napięcia czy konfrontacji i wypróbuj moc ciszy. Nie jako ucieczkę, ale jako świadomy wybór. Obserwuj, co się dzieje, zarówno w otoczeniu, jak i w tobie. Zauważ, jak dynamika się zmienia, gdy odmawiasz wejścia w zwykłą grę akcji i reakcji. A gdy to zrobisz, gdy po raz pierwszy poczujesz moc płynącą z niereagowania, zrozumiesz, co Nietzsche, Sokrates i wszyscy wielcy mistrzowie wiedzieli. Cisza nie jest brakiem mocy, jest jej najczystszą formą. Podziel się swoim doświadczeniem w komentarzach. Czasem najlepsze rozmowy zaczynają się po tym, jak przestajemy mówić,